Siemka, ja jestem Adacho, witam was w kolejnym odcinku komentarzy, od których husieję. Tydzień temu, mniej więcej tydzień temu, jak wrzucałem wam ostatni odcinek Koku, dzień przed tymi wielkimi zapowiedziami. Myślę, że zanim byliście zszokowani tym, co zostało zapowiedziane na Genki Damatsuri, zszokowało was najpierw to, że zgoliłem brodę. No, już wam ostatnio tłumaczyłem, w zasadzie nawet nie tłumaczyłem, nic nie mówiłem na ten temat, a większość komentarzy tych najbardziej łapkowanych tyczyła się tego, że zgoliłem brodę, więc pozwoliłem mojej brodzie powoli wrócić na swoje miejsce. Myślę, że wasz szok z tym związany też już trochę złagodniał, tak samo jak mój szok związany z tymi zapowiedziami, czyli powrót Dragon Balla Super w dwóch wersjach, tak na dobrą sprawę. Dzisiaj będziemy sobie też o tym mówić, jest kilka fajnych pytań tyczących się właśnie tego remake'u, bo głównie będziemy mówić o Dragon Ball Super Beerus, remake'u, remasterze, ale ja muszę wam przyznać, że od kilku dni jestem dosłownie w permanentnym szoku. Albo może szoku. Na pewno dzieją się wokół mnie rzeczy ostatnio, których się nie spodziewałem, żeby nie powiedzieć dosadnie. Tak jak mówię, powrót Dragon Balla Super. Ostatnio oglądałem mecze Ligi Mistrzów i jak wszedłem sobie na Flash Score, żeby zobaczyć jakie są wyniki, to zobaczyłem, że mecz Realu Madryt z Benficą jeszcze trwa i myślę sobie, okej, jest 3-2 dla Benfiki, odpalę sobie, zobaczę końcówkę i włączam dosłownie w momencie, w którym Trubin biegnie, bramkarz Benfiki, biegnie na pole karne i myślę sobie, wow, chwila, moment, oni wygrywają i chcą jeszcze strzelić bramkę. Szybko zerknąłem na tabelę i domyśliłem się, że chodzi o bilans bramkowy, więc oni musieli wygrać jeszcze jedną bramką. Końcówkę tego meczu, jak ktoś widział, to nie muszę tłumaczyć, co tam się dalej wydarzyło, także powoli wychodzę z szoku tego, jak pięknym sportem jest piłka nożna. Natomiast ostatnio nawet była sytuacja, idę do mrówki pożarówki, rym, niezaplanowany. Podchodzę do kasy, gdzie siedzi pani na kasie i jakiś mężczyzna przy niej stoi i tak myślę sobie, klient, nie klient, no ale siłą rzeczy słyszałem, o czym rozmawiają, bo nie kryli się z tym. Okazało się, że jest to mąż tej kobiety, stare małżeństwo, a tak się składa, że mrówka w Nowej Soli jest koło świeżo wybudowanego KFC. No i pani kasjerka, wiem, że zaczynam zupełnie czymś innym, ale tak jak mówię i nie piszcie mi w komentarzach, że nie ma rozdziałów, bo ja zawsze przed publikacją odcinka dodaję do opisu rozdziały, więc rozdziały są na pewno, ewentualnie wam się mogą na przykład nie wyświetlać, bo YouTube coś nie mówi, więc zamknąć mordę i słuchać anegdotki o pani z mrówki, dobra? O małżeństwie tak naprawdę z mrówki. Chciałem sobie wymienić żarówki w tej lampie, którą mam na górze, bo te żarówki, które kupiłem nominalnie były bardzo słabe. No i słyszę rozmowę, nie mówię, że podsłuchuję, bo tak jak mówię, mówili głośno. Weź mi tam sałatkę ze stripsami. Mąż oczywiście chyba nigdy nie był w KFC, więc nie wie do końca o co chodzi. Z czym? Ze stripsami. Z czym? Stripsy. Striptease? Z kurczakiem! I ja z tymi żarówkami stoję obok. Nie mogłem się powstrzymać ze śmiechu, ale udało mi się wytrzymać. Pani na kasie obok widać było, że się nie hamowała. Przechodzę do tematu jeszcze jednego, bo to jest akurat temat związany z YouTube'em. Ostatnio wrzucałem wam posta na społeczność i nawet potem wrzuciłem go w sensie już jakby aktualizację na grupę facebookową. Film z informacjami o tym, ten pierwszy film, który wrzuciłem o tym, że Dragon Ball Super powraca, został podbity przez was tak mocno, że trafił na listę 100 najbardziej podbijanych filmów w Polsce. To jest dość świeża opcja, więc od tej pory, kiedy ona się pojawiła, tylko 2 moje filmy były na tej liście, Koku z Marcią i teraz właśnie ten film z powrotem Dragon Balla Super. No i ja myślałem, że samo trafienie na tę listę jest czymś wyjątkowym, bo jest na pewno, to są najlepsze, nie najlepsze, okej? To nie chodzi o poziom filmów, chodzi o ilość podbić, więc najbardziej podbijane filmy w Polsce i biorąc pod uwagę, że mój kanał jest mały, to ja nie mam szans z jakimiś behemotami polskiego YouTube'a, którzy tam pewnie mają 1000, milionową oglądalność. No i co się okazało, że ten mój film sobie tak po prostu skakał powolutku w rankingu i wydaje mi się, mówię, że wydaje mi się, bo nie jestem pewien, bo byłem pewien, kiedy doszliśmy do 15 miejsca, że to już będzie koniec, bo nagle z 15 spadliśmy na 16 i 17 i mówię okej. Czyli to był moment, w którym szczytowałem i nawet nie byłem tego świadomy. No i co się okazuje? Dzień później wchodzę, 12 miejsce. Jeśli się nie mylę, to w tym momencie ten film jest już na 13 miejscu, więc wydaje mi się, że szczytowałem 2 razy, tylko że raz nieco mocniej, więc 12 miejsce. To był ten
szczyt, który osiągnęliśmy. Niesamowity wynik. Chcę wam wszystkim bardzo, bardzo podziękować. Tak się składa, że to podbijanie jest taką opcją, która przeszła chyba trochę pod radarem większości, poza radarem większości widzów, że w sensie można to dać, ale to się nie wyświetla jakoś szczególnie bardzo, więc nie wszyscy o tym wiedzą. Niemniej dziękuję wam. Nawet były posty na Zakola Hadacha, żeby jeszcze bardziej podbijać ten film, więc wtedy on właśnie wskoczył z 15 na 12 miejsce. 12 miejsce w Polsce to jest coś, czego prawdopodobnie nigdy nie pobiję i nie chcę jakoś szczególnie tego bić, bo to są wyniki, które absolutnie nic nie dają, no nie? Jakby to jest coś, czego bym nawet sobie nie wpisał w CV. To nie ma praktycznie żadnej wartości. Może to jest kwestia tego, że ktoś, kto wejdzie na tę playlistę, to zobaczy ten film, no ale umówmy się, raczej nikt tam nie wchodzi, żeby szukać jakichś polecajek, tylko po prostu, żeby może sprawdzić, jakie gówna są tam na pierwszym miejscu. Albo na 12, jak w moim przypadku. Teraz przechodzę do tematu. Kakarot. Pytanie do Koku. Jak myślisz, czy Beerus w zapowiedzianym remake'u Superki Dragon Ball Super Beerus użyje Ultra Instynktu? Niby tak na świeżo to nonsens, bo po co miałby tego używać? Ale jak tak oglądam ten trailer, to w 2 minucie i 18 sekundzie zapowiedzi Beerus używa takiej niebieskiej aury, coś jakby Ultra Instynkt. Przecież wiemy, że Beerus umie Ultra Instynkt. Co o tym sądzisz? Pokażę wam ten fragment, sami na początku zobaczycie, jak to wygląda. Pokażę wam też kilka kadrów już, powiedzmy, stop klatek z tego momentu. I tak, zgadzam się z tym, co pisze Kakarot. Na świeżo to brzmi jak nonsens. Ale z drugiej strony, jeśli mielibyśmy na to spojrzeć jako na pewnego rodzaju zabieg, który widzieliśmy w kilku innych miejscach w historii w Dragon Ballu Super, to mogłoby mieć sens. To mogłoby mieć sens ze względu na dalszą część fabuły, ale też nie gryzłoby się z tym, co pierwotnie widzieliśmy w Battle of Gods, albo też w anime Dragon Ball Super w sadze Beerusa. Podam wam zaraz przykład scen, które są dobrymi porównaniami tego, jeśli faktycznie zakładamy, że Beerus użył tutaj Ultra Instynktu, to moglibyśmy tutaj postawić może nie znak równości, ale pewne podobieństwo znaleźć w 2 scenach, albo nawet w 3, bo mam tutaj 2 sceny, o których chciałbym wspomnieć. Remake, póki co bardziej remaster, chociaż z dużymi elementami remake'u, bo Dragon Ball Super Beerus będzie dodawać nowe sceny, chociażby walka Goku i Beerusa na planecie Króla Kaio to nie będzie dokładnie to, co mieliśmy w 5. odcinku Dragon Balla Super, tylko będą tam dodane nowe sceny, wiele scen jest przerysowywanych od nowa, są zmieniane perspektywy, żeby dodać pewnej głębi, żeby to wszystko nie było takie płaskie, no i ten klucz, o którym tutaj chcę powiedzieć, będą dodawane nowe sceny, ale ta scena, o której tutaj mówimy, to jest raczej scena, którą my oryginalnie już widzieliśmy, więc to nie jest dodatkowa scena, w której Beerus próbuje odpalić Ultra Instynkt, ale mu nie wychodzi, albo nawet używa Ultra Instynktu przeciwko Goku, bo po pierwsze, Beerus z fabularnego punktu widzenia nie musiałby używać Ultra Instynktu w walce z Goku, jeśli by faktycznie było tak, że miał jeszcze duży zapas siły. Beerus w mandze używał Ultra Instynktu przez chwilę w walce z innymi bogami zniszczenia, kiedy inni bogowie zniszczenia w grupie rzucali się na niego. Więc to była sytuacja, w której Beerus mógł być przytłoczony. Nawet jeśli zakładamy, że Beerus jest najsilniejszym bogiem zniszczenia spośród obecnych 12, to walka przeciwko 5 naraz zmuszała go do tego, żeby użyć czegoś więcej. Nie używał wtedy pewnie Ultra Ego, ale pokazał nam zalążek Ultra Instynktu. Czy w walce z Goku mógłby używać Ultra Instynktu? Może nie ze względu na to, że Goku, wiecie, przyparł go do ściany i Beerus musiał użyć anielskiej techniki, tylko ze względu na to, żeby może nam, widzom, pokazać coś, co będzie dalej. Zrobić takie małe foreshadowing. Jedna scena, o której chcę wspomnieć, ona była w anime Dragon Ball Super, nawet były 2 tyczące się Ultra Instynktu. Jeśli się zagłębiliście w temat Ultra Instynktu, to pewnie znaleźliście takie informacje albo takie teorie, że Ultra Instynkt, albo raczej informacje, bo Whis o tym bezpośrednio mówił jeszcze na planecie Beerusa, kiedy Goku i Vegeta tam trenowali, że Ultra Instynkt jest czymś, co istnieje i Whis, mówiąc o tym Goku i Vegecie, zrobił pewnego rodzaju zapowiedź, takie foreshadowing właśnie, że to się później pojawi. Ale w anime Dragon Ball Super mieliśmy scenę tuż przed turniejem mocy, to były filery z hitem, kiedy Goku, wracając z zakupów, uniknął bez myślenia ciosu Bulmy. I można zbić totalnie tę scenę, mówiąc, to był filler. Po drugie, to był filler z hitem, więc Goku był bardziej wyczulony na to, że hit do niego przyleci, więc jego zmysły były bardziej wyczulone, ale nadal to był unik. I nadal to było przed turniejem mocy. To był moment, w którym twórcy wiedzieli, że coś takiego będzie. Toei Animation wiedziało, że będzie coś takiego jak Ultra Instynkt, więc dodając tę scenę, mogło nam delikatnie zasugerować, że coś jest na rzeczy. Taka scena, w której Beerus odpaliłby niebieską, tę ultrainstynktową aurę, ale potem wróciłby do swojej fioletowej aury, co widzimy w dalszej części tej zapowiedzi, to mogłoby być coś, i tutaj ten drugi przykład, jak
Goku w filmie Dragon Ball Super Broly i wiem, że milion razy mówiłem i to jest nadal prawda, że w tej scenie, którą teraz widzicie, Goku nie chciał włączyć Ultra Instynktu. W scenariuszu tego filmu, w opisie tej sceny nie ma ani jednego słowa czy sugestii, że Goku próbuje włączyć inną formę. To jest tylko i wyłącznie zabieg kolorystyczny. No ale scenariusz jedno, a reakcja fanów drugie. To był moment, w którym Goku miał przez chwilę srebrne włosy. Można też powiedzieć, Vegeta jak się transformował w tym samym filmie, to przez chwilę miał zielone włosy. I ja wracam jakby do swojej bazowej pozycji, w której mówię, tak, to był tylko zabieg kolorystyczny. Ale porównując tę scenę z Goku próbującym włączyć Ultra Instynkt i Birusa próbującym też włączyć Ultra Instynkt, być może sprawdzającym po tylu latach drzemki, po 39 w zasadzie latach drzemki, czy może coś jeszcze tam potrafi. Wiecie, poczuł wiatr we włosach i stwierdził, że odpali coś jeszcze, ale mu nie wyszło. Nie mówię, że to zostanie wspomniane, jakkolwiek zaadresowane, ale myślę, że to może być podobna scena właśnie do tego, co widzieliśmy w Brolim. Czyli my jako widzowie, znając resztę historii i wiedząc, że Beerus potrafi Ultra Instynkt, przynajmniej częściowo, i że ta technika w ogóle istnieje, bo na tym etapie historii nieco nie było mowy, będziemy mogli być może docenić zabieg kolorystyczny, być może docenić decyzje animatorów, którzy puszczają w naszą stronę oczko. Tak bym to widział. Prawdopodobnie nawet to nie będzie kwestia, która zostanie uwzględniona w scenariuszu. Chcę przy tym wszystkim, żebyście zwrócili uwagę na jedną rzecz. Jeśli faktycznie będzie tak, że Dragon Ball Super Beerus będzie bardziej podążać za mangą, a wiemy z nieoficjalnych źródeł, że sceny, które są ekskluzywne dla mangi, będą włączane do tego właśnie już bardziej wtedy remake'u niż remastera, bo to będą nowe, świeże sceny, to tak jak widzimy to w mandze Dragon Ball Super, chociażby Champa został pokazany już w 3. rozdziale. Kiedy walka Beerusa i Goku nawet się nie zakończyła, mało tego, ona się ledwo chyba nawet zaczęła na planecie Króla Kaio. Na pewno Beerus jeszcze nie walczył z Goku na przyjęciu urodzinowym Bulmy, a my już znaliśmy Champę. Przecież w anime Dragon Ball Super mieliśmy całą sagę Beerusa, całą sagę Frizy, między sagami mieliśmy ten wątek treningu Goku i Vegety na planecie Beerusa i potem dopiero Champę zobaczyliśmy, poznaliśmy go jako widzowie. Więc gdyby była sytuacja, że w tym, będę to nazywał roboczo dalej remake'iem, wiecie o co chodzi, już ostatnio wam to tłumaczyłem, że to jest taki skrót myślowy. Jeśli faktycznie w tym remake'u będziemy mieli nowe sceny, to być może zobaczymy Champę. Bo twórcy, znając całość historii, będą mogli rozbudować historię tak, że albo ona bazuje na mandze, albo ma jakieś smaczki nawiązujące do tego, co będzie w przyszłości. No bo przecież jak ten film powstawał, przecież jak Dragon Ball Super adaptowało tę sagę, to nikt jeszcze nie myślał o Ultra Instynkcie. Nikt jeszcze nie myślał o tym, że Beerus mógłby to mieć, więc tej sceny nie mogło tam być. Ale w obecnej sytuacji możemy chociaż dostać jakiś znak pod postacią tej aury, o której tutaj mówi kolega Kakarot. Więc stawiam, że to nie będzie zaadresowane, chociaż z jednej strony bym się ucieszył, bo to jest akurat coś, co jest w uniwersum i to nie byłoby coś pokroju włączania Dragon Ball Daima, o tym też dzisiaj będziemy mówić, tylko byłby to kolejny taki mały smaczek, który Goku i Vegeta być może nawet nieświadomie przyjmują do wiadomości, że coś takiego jak Ultra Instynkt istnieje, albo że jest coś jeszcze dalej. Nie jest to nazwane po imieniu, ale że jest coś jeszcze dalej. The Zangetsu Tensa. Koku, czy Chi-Chi jest dalej żoną Goku, a Bulma Vegety? Przecież ślub jest dopóki śmierć ich nie rozłączy, a oboje zmarli. Obaj. Czy to działa tak, że jak byli martwi, to ślub był nieważny, ale w momencie wskrzeszenia automatycznie się odnawia, więc teoretycznie Goku biegnąc wężową drogą był singlem? O kwestie podatkowe już nie pytam dodatkowo, ale to ciekawe, że nikt nie zapukał do Chi-Chi z pytaniem, dlaczego wzięła zasiłek pogrzebowy i dla samotnego rodzica, skoro mąż jednak żyje. Wiadomo, to jest pytanie, które jest swego rodzaju prześmiewczą próbą nakładania praw z naszego świata, i to dosłownie praw, nawet nie logiki czy fizyki, tylko po prostu prawa pisanego z naszego świata na rzeczywistość Dragon Balla. Chi-Chi nigdy nie mówiła o żadnym zasiłku pogrzebowym czy o zasiłku dla samotnego rodzica, natomiast możemy się domyśleć, że jakoś się musiała utrzymywać, więc może faktycznie zgłosiła to oficjalnie, że mąż nie żyje i wtedy pobierała jakieś pieniądze z urzędu. No ale przecież ona nie wiedziała, że mąż wróci po tych 7 latach między sagą Cella a sagą Buu, kiedy Goku został permanentnie wskrzeszony. Na początku na 24 godziny, ale potem permanentnie. Więc prawnie myślę, że Chi-Chi, jeśli faktycznie ktoś do niej zapuka i się okaże, że pobierała przez 7 lat zasiłek, podczas kiedy mąż żyje obecnie, mimo tego, że wtedy nie żył, ale przecież urzędnicy w to nie uwierzą, może mieć problemy. Obecnie mimo wszystko raczej nic nie pobiera, bo ma bogatych przyjaciół, nie? Także Chi-Chi zawsze gdzieś tam jakiś pieniądz zarobi, albo Goku będzie farmerem, albo wsadzę granoli. Już tutaj puszczam oczko dla osób, które wiedzą, o co chodzi. Czy było tak, że Goku i Vegeta nie byli mężami
Chi-Chi i Bulmy, kiedy byli martwi. Póki śmierć nas nie rozłączy, to jest to stwierdzenie, ja bym powiedział, że śmierć ich rozdzieliła na chwilę. Śmierć zapewniła im tymczasową separację. Śmierć w świecie Dragon Balla nie rozłącza. Jeśli spojrzymy nawet na to, jak wyglądała ta scenka filerowa, kiedy Dabura był w niebie, tam mieliśmy postacie Chi-Chi, Videl i Bulmy, które też były w niebie, więc teoretycznie Goku mógłby się z nimi zobaczyć. Chi-Chi była sobie w niebie, Goku zachował ciało jako zasłużony wojownik i nawet za pomocą błyskawicznej transmisji mógłby tam sobie do nieba polecieć Dragon Ballowego i mógłby się z Chi-Chi zobaczyć. Więc śmierć w Dragon Ballu niekoniecznie musi rozłączać. Wiadomo, Goku i Vegeta zostali wskrzeszeni, więc to była tylko, tak jak powiedziałem, tymczasowa separacja. Myślę, że po prostu w świecie Dragon Balla ślub wygląda inaczej. I myślę, że ta przysięga małżeńska też wygląda inaczej. Chociaż jakby zwykli ziemianie w świecie Dragon Balla niekoniecznie muszą wiedzieć, że istnieją zaświaty i że tam można, wiecie, do króla Kaio pobiec i można potem zostać wskrzeszonym, więc może oni faktycznie zakładają, że okej, póki śmierć nas nie rozłączy, ale jakby nie patrzeć, to ich śmierć nie rozłączyła. Oni dosłownie przezwyciężyli śmierć. Miłość Goku i Chi-Chi była tak wielka, a w zasadzie miłość Chi-Chi do Goku i Goku do jedzenia Chi-Chi była tak wielka, że nawet przetrwała 7 lat rozłąki i Goku martwego w zaświatach, także ich miłość jest po prostu better love story than Twilight. Fifonowski, pytanko do Koku. Jak Shin został wybrany na Kaio? Przecież ciągle był Elder, tylko zaklęty w mieczu. Czy aniołowie o tym nie wiedzieli? Nie rozumiem tego. Beerus uwięził Eldera w mieczu, żeby ten nie umarł, a tu nagle mamy Shina, który nie ma pojęcia w ogóle o Elderze. Próbowałem to ułożyć sobie w głowie i nie wyszło mi. Gdyby postarać się naprawdę bardzo i ponaciągać kilka rzeczy, które padły w anime albo w mandze, to można byłoby spróbować ułożyć tutaj jakąś oś czasu, ale zerknąłem sobie na mangę Dragon Ball Super, konkretnie na rozdział, nie pamiętam, który to był rozdział, ale to był rozdział przed tym, w zasadzie to był rozdział, w którym Goku poleciał do Zeno i rzucił pomysł o tym, żeby rozpocząć turniej mocy. Zacznę od czegoś takiego, powiedzmy, na pierwszy rzut oka niezwiązanego z całą sytuacją. Scena, w której poznajemy Belmoda, to scena, w której Belmod jest tam obsługiwany przez kobiety na pewnej planecie i mówi, że jest to z okazji tego, że uwaga, dzisiaj jest rocznica, anniversary to w zasadzie jest rocznica, jakby że kolejny rok minął, ale Belmod nie używa tutaj, nie mówi tutaj ile lat minęło, tylko ile dni minęło. 87 910 715 dni, odkąd zostałem Bogiem Zniszczenia. Dlaczego mówię, że nie wiadomo ile lat? No bo my na Ziemi mamy rok, który ma 365 dni, co 4 lata 366, ale w przypadku Belmoda, no to niekoniecznie musi być 365 dni. Ale nawet jeśli to byłoby 100 dni, czy 200 dni, czy 300 dni, czy 400 dni, załóżmy na potrzeby tego filmu, że 87 milionów podzielimy przez 365 i co nam wyjdzie? 240 000 lat. Więc wychodzi na to, że Belmod jest Bogiem Zniszczenia przez około 240 000 lat. Zresztą, nawet gdybyśmy założyli, że nie wiem, rok i dzień w tym świecie są równe, co jest absurdem, to mielibyśmy 87 milionów lat, a Beerus mówił, że przez setki milionów lat, jak jest Bogiem Zniszczenia, czegoś takiego nie widział, więc wychodziłoby na to, że Beerus i tak jest dłużej Bogiem Zniszczenia niż Belmod. Ale wracając do Belmoda. Zakładamy, że ta jednostka, którą się tutaj posługuje Belmod, to też mniej więcej jest 365 dni, więc mamy 240 000 lat, kiedy Belmod jest Bogiem Zniszczenia. Co to oznacza? Że scena, w której turniej między niszczycielami się zaczyna, ten mały turniej pokazowy, kiedy 12 bogów zniszczenia walczyło między sobą, scena, w której jest mowa o tym uniwersalnym, w zasadzie to nie jest dobre słowo, o tej międzywszechświatowej zabawie chowanego, w której Beerus zasnął na 50 bodajże lat, to jest coś, co Belmod pamięta. Belmod tutaj mówi: hej, nie mów, że zapomniałeś, mój przyjacielu. Jeśli dobrze pamiętam, ostatni raz, kiedy mieliśmy specjalne wezwanie przez Daishinkana, wszystkie wszechświaty były o krok od wymazania przez ciebie. Wiadomo, Belmod nie mówi, że był tam osobiście, ale możemy się domyślić, że ze względu na to, w jaki sposób Belmod się o tym wypowiada, to nie mówi, że gdzieś to o tym przeczytał w książce, tylko że faktycznie ten turniej wchowanego, przez który Beerus zdenerwował Zeno i innych bogów zniszczenia, był już za czasów, kiedy Belmod był Bogiem Zniszczenia. No bo 12 bogów zniszczenia wtedy brało w nim udział. Swoją drogą, to też było już po tym, jak było 18 wszechświatów i Zeno wymazał 6. Więc to oznacza, że ten turniej wchowanego był najdalej jak 240 000 lat.
I teraz scena kluczowa. Whis tłumaczy Sheenowi, na czym to polegało, mówiąc: to było zanim zostałeś Kaioshinem, Lord of Lords, czyli Królem Światów, czyli tym głównym Kaioshinem. Czyli wygląda na to, że 240 000 lat temu, jak mieliśmy ten turniej, albo nawet nie, Belmont został bogiem zniszczenia, jakiś czas później mieliśmy chowanego i dopiero później Kaioshin został Kaioshinem. I dlaczego to się nie łączy? Bo w Dragon Ballu Z było mówione, że walka Dai Kaioshina, czyli Oppai Senpaia i 4 Kaioshinów z Majin Buu to było 5 milionów lat temu? Dobrze pamiętam? Tak czy inaczej, nawet gdyby to było 1 000 000 lat temu, to nie pasuje, bo po prostu w Dragon Ballu Super liczby, które padają, się z tym nie wiążą. Jeśli mielibyśmy dorzucić do tego jeszcze wątek z Dragon Ball Daima, gdzie na początku Wszechświata Raimus stworzył Wszechświaty i później Majinowie zaczęli lecieć i potem przecież mieliśmy pokazanego Kaioshina, który leci do Wszechświata i tam wiadomo, że na początku nie był Kaioshinem, ale przecież na samym początku musiał być Elder Kaioshin, a potem jeszcze te kilkanaście pokoleń i dopiero nasz Kaioshin, więc pogmatwane to jest. Jeśli ktoś ma większy umysł ode mnie, co nie jest trudne, to niech się tym zajmie, ale ja nie mam zamiaru. Albert Alkiawruk. Siemanko, trochę mało Dragon Ballowe, ale czy będziesz na koncercie The Weeknda na PGE w sierpniu? Niestety nie zależało mi aż tak bardzo jak za pierwszym razem, bo za pierwszym razem jak był ogłoszony koncert na Narodowym, to bardzo zależało mi na tym, żeby pojechać. No i pojechałem z Marcią. Mieliśmy bilety z wczesnym wstępem, także stałem pod samą sceną. Wtedy spełniłem swoje marzenie. I ostatnio jak został zapowiedziany, to stwierdziłem, że okej, wejdę pierwszego dnia, zobaczę czy będą bilety. Jak będą, to pojadę. Jak nie będzie, to nie pojadę. Nie było, zniknęły w kilkanaście minut, także pomyślałem sobie, że już byłem, że już co widziałem, to widziałem, więc teoretycznie szkoda, no bo to było przed ostatnią płytą, więc na pewno nowe utwory byłyby puszczane, w sensie nowe utwory by śpiewał, ale biorąc pod uwagę to, że już byłem i tak w sumie odhaczyłem sobie tę rzecz, to nie płaczę z tego powodu. Ciekawostka jest taka, że The Weeknd również był na Genki Damatsuri, na backstage'u robił Kamehameha z Akio Yoku. Nie wiedziałem, że jest fanem Dragon Balla, za to lubię go jeszcze bardziej. Adrios pyta, z czego była ta trójka. Okej, to jest ostatni raz, kiedy pokazuję wam mój indeks. Przygotowałem go sobie tutaj, bo ogólnie chciałem wam pokazać inną rzecz. Myślę sobie, pytanie tyczy się trójki mojej ze studiów. Nie chcę wam pokazywać samych słabych ocen, pomyślałem sobie, że pokażę wam też mój dyplom, nie? Gdzie miałem średnią ze studiów 5 i obrona magisterki też była na 5, no i co? I nie znalazłem, także w sumie trochę się zestresowałem, bo nie wiem, gdzie jest mój dyplom, ale to nieważne, zresztą do tej pory się nie przydawał, także podejrzewam, że mam nadzieję, że się już nigdy nie przyda, że będę nagrywał na YouTubie do końca świata. Trójka była z fizjologii człowieka, to był jeden z 2 przedmiotów na całych studiach, z których miałem poprawkę i 2 ciekawostki wam teraz podam. Pamiętacie, ostatnio wam mówiłem, że jedną poprawkę miałem, jak pracowałem w hotelu, pomagałem Marci, bo pracowałem tam bez umowy, więc pomagałem Marci, która wtedy pracowała tam na umowę. I tam pracowaliśmy po kilkanaście godzin i nawet jeden egzamin był dosłownie rano o 8, podczas kiedy ja skończyłem pracę gdzieś tam o 3 czy 4, więc już spałem w tym hotelu, bo tam dali nam pokój jako pracownikom i bezpośrednio z hotelu, już z garniturem, bo wiedziałem, że idę do pracy i z pracy bezpośrednio będę jechał na ten egzamin, więc wziąłem sobie tam, czy koszulę, może nie garnitur, ale koszulę. I ostatnie, wiecie co? Mam nadzieję, że to znajdę, bo chyba mam to na kompie. Marcia ostatnio odzyskiwała pliki ze swojego dysku, który też tam się przegrzał jakiś czas temu i znalazła zdjęcie z momentu, w którym MZ-ką jedziemy właśnie na ten egzamin. No bo wiadomo, Marcia była tam ze mną w tej pracy, znaczy ja byłem raczej z nią, więc pojechaliśmy razem wtedy na ten egzamin, Marcia tam na mnie czekała. Nie znałem go, ale potem poprawiłem go na 5, więc to była moja pierwsza poprawka, druga to fizjo. I nawet jeśli ktoś miałby nadnaturalną umiejętność zapamiętywania dokładnie wszystkich rzeczy, które były u mnie na kanale, co nie jest raczej możliwe, musielibyście mieć naprawdę bardzo rzadki przypadek, żeby zapamiętać, że na moim kanale był live, jeszcze z Akademika, który... Nie chcę, żeby tutaj było kłamstwo, więc nawet przytoczę wam jego nazwę, bo to nie jest problem, żebym go sobie tutaj znalazł. 14 lutego 2018... Aha, okej, on jest prywatny. Live nazywa się Zdałem Fizjo! Woo! Podoba mi się ten opis. Chill, piwo, nic konkretnego. Dla mnie to jest bardzo konkretne. Wow, nawet Snapchat tam jeszcze był podany. Chwila, moment, czy ja mam w ogóle jeszcze Snapchata? Chyba nie. No i dzisiaj na poprawce, już nauczony, wychodzę i mówię, będzie 25 jak nic, nie?
Co ja tam gadałem? A, to byli czasy, to byli czasy. Pan Nuti. Pytanie do Koku, a raczej dwa pierwsze. Co uważasz na temat polskiego dubbingu? Już nagrywałem nawet, może nie osobny odcinek, ale Koku z takim pytaniem. W skrócie mówiąc, jestem za. Cieszę się, że polski dubbing do Dragon Balla się pojawia ze względu na to, że to jest budowanie pozycji Polski w oczach oryginalnych twórców. Więc częściej polskie napisy mogą na przykład być dodawane w grach. Ja nie mówię, że jedno ma bezpośredni wpływ na drugi, ale biorąc pod uwagę, że polskie studio dubbingowe albo w ogóle, że oficjalne Dragon Ballowe anime dostaje polskie napisy, albo że ma możliwość zrobienia oficjalnego dubbingu, to jest dobre, bo Polska pojawia się nieco bardziej na mapie świata, że tak powiem, w kontekście Dragon Balla czy innych tytułów. A chociażby ostatnio w Dokanie, no tutaj nie jest kwestia do tego, że Polska została pominięta, tylko że raczej 90% krajów na świecie zostało pominiętych, bo jest loteria, w której tam można wygrać nagrody w Dokanie i dosłownie Holandia, Niemcy, Francja, Japonia, Hongkong, Stany Zjednoczone i nie wiem, może coś jeszcze, może jakiś jeszcze kraj może brać udział w ogóle, mieszkańcy tych krajów. Także nawet my, Polacy, jak coś tam wygramy, to potem nie dostaniemy nagrody ze względu na jakieś ograniczenia prawne. No ale okej. Czytam dalej to drugie pytanie. Czy twoim zdaniem dostaniemy polski dubbing do remake'u oraz Galaktycznego Patrolu, bo przecież do dzisiaj nie ma dubbingu do Daima. I proszę nie wyzywać za oglądanie... Ja nie wyzywam. Ja nie wyzywam, bo sam pierwszy Dragon Ball, jakiego oglądałem, to był z dubbingiem francuskim, a w zasadzie tak, z dubbingiem francuskim i z polskim lektorem. Myślę, że tak jak większości z nas tutaj. Myślę, że z czasem tak, dostaniemy, ale na to będziemy musieli sporo poczekać, bo bierz pod uwagę to, że po dobrych kilku latach dopiero pojawił się dubbing do Dragon Balla Super. Do Dragon Balla Daima, tak jak mówisz, ja się nie orientuję, ale wydaje mi się, że no tutaj nie kłamiesz, więc jeszcze nie ma, także dubbingi zawsze wychodzą po jakimś czasie. Więc biorąc pod uwagę, że Dragon Ball Super The Galactic Patrol, czyli adaptacja sagi Moro, jest dopiero w etapie planowania, nawet nie wczesnym etapie produkcji, tylko w etapie preprodukcji, planowania, to zanim my to zobaczymy, zanim będzie angielski dubbing, który jest zawsze pierwszy, zanim będzie jakikolwiek inny, zanim będzie polski, broda będzie długa. Chyba że się znowu ogolę i będziecie pisać w komentarzach, że jestem Baby Adacho. Cichym, hej Adacho, pytanie do Goku. Mam pewną teorię. Po Dragon Ball Super wiemy, że Goku od urodzenia był łagodniejszy niż typowy Saiyanin, co trochę zmienia to, co znaliśmy do tej pory. Myślę więc, że jako dziecko był agresywny nie z natury, tylko ze strachu. Wysłany sam na obcą planetę reagował instynktownie. Utrata pamięci po upadku nie zmieniła jego charakteru, tylko usunęła lęk. Dzięki temu zaufał Gohanowi, uznał go za rodzica i mógł być sobą. Co o tym myślisz? Może tak być, chociaż myślę, że bardziej pasowałoby mi, gdyby uznać, że Goku stracił pamięć. Wiadomo, Goku jak się uderzył w głowę był malutki, więc nie miał prawdopodobnie wielkich wspomnień odnośnie swoich rodziców, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Saiyanie w młodym wieku cały czas tam byli w tych swoich kapsułach, w tych swoich inkubatorach. Więc gdyby faktycznie było tak jak mówisz, że uderzenie w głowę usunęło mu lęk, no to mógłby zaakceptować to, że Gohan jest kimś, kto nie chce mu wyrządzić krzywdy i że bardziej by zaakceptował środowisko, w którym się znalazł. Ale moim zdaniem, gdyby uznać po prostu, że Goku stracił pamięć, to jednocześnie możemy założyć, że w momencie, w którym się obudził po tym uderzeniu, zobaczył dziadka Gohana i on był przekonany, że to jest jego rodzina. To nie jest tak, że on uznał dziadka Gohana, myślę sobie, dobra, już się nie boję, to niech będzie, że ten stary pryk będzie moim dziadkiem, czy tam będę go traktował jako dziadek. Goku nie wiedział, nawet później, jak już go poznaliśmy w anime, czy w mandze, nie wiedział o tym, że Goku nie jest jego prawdziwym dziadkiem, że Gohan nie jest jego prawdziwym dziadkiem. Możesz mieć rację z tym, że reagował instynktownie, że próbował się bronić, że się bał, ale tracąc pamięć, mógł zapomnieć też, dlaczego się bał. Zapomniał, że leciał w kosmosie, zapomniał, że nie jest u siebie, zapomniał, że nie zna tego człowieka, który tam się nim opiekuje w górach Paozu. Po prostu mógł pomyśleć, że albo tego nie było, albo że to był sen i żyje, po prostu zaakceptował rzeczywistość taką, jaka ona jest. I tak, i ze względu na geny Bardoka dalej był łagodnym dzieckiem. Dawid Mackiewicz, pytanie do Kokła. Czy w komnacie Ducha i Czasu można było zniszczyć podłoże i czy sama komnata była mokrym snem płaskoziemców, czy jednak sferą? I co stałoby się po zniszczeniu jej powierzchni w obu przypadkach? Nie wiem, czy w sumie jest to możliwe, nie wiem, czy coś jest pod powierzchnią komnaty Ducha i Czasu. Z tego, co pamiętam, było mówione, że wielkość komnaty Ducha i Czasu, tej ziemskiej, jest równa Ziemi. Więc można zakładać, że jest to sfera. I też z tego, co pamiętam, było mówione, żeby się za bardzo nie oddalać od tego wejścia, bo można już nigdy nie odnaleźć wejścia, jakby drogi powrotnej. Co zakładałoby, że mamy normalnie horyzont i że faktycznie ten wymiar jest sferą, bo jeśli odlecielibyśmy za daleko,
no to wejście zniknęłoby nam za horyzontem, więc nie wiedzielibyśmy, gdybyśmy stracili orientację w terenie, w którą stronę lecieć. Ewentualnie wtedy na przykład można byłoby podlecieć do góry i spróbować dojrzeć z góry wejście, no ale nie wszyscy potrafią latać, ja nie potrafię, nie wiem jak wy. A co stałoby się, gdyby zniszczyć podłoże? Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe. Zwróć uwagę na to, że tam bardzo silne wybuchy miały miejsce. Vegeta nawet przecież trenował w Dragon Ballu Super, już będąc w Blue. I nie widzieliśmy, żeby komnata Ducha i Czasu została zniszczona w taki sposób, że podłoże zostało zniszczone. Tak, Vegeta zniszczył wejście do komnaty Ducha i Czasu, jakby ten portal, ten budyneczek, który tam stał, ale... Co byłoby pod spodem? Pewnie też białe. Kizak55, pytanie do Koku, czy będzie wspólne oglądanie nowego Dragon Balla Super na Kiku? Prawdopodobnie nie, ze względu na to, że oglądanie nowych odcinków na bieżąco to już jest naprawdę igranie z ogniem. Tak, wiem, że to jest Kik, to konto, na którym mi aż tak bardzo nie zależy, plus konto, na którym dużo osób robi dużo rzeczy, ale myślę, że wolałbym oglądać to sam i plan będzie, podejrzewam, podobny do tego, jak wyglądało to z Dragon Ball Daima. W zależności od tego oczywiście, o której to będzie godzinie lecieć, bo wiadomo, Dragon Ball Super leciał w niedzielę u nas w Polsce rano, a w zasadzie nawet w nocy, no nie? I dopiero rano można było zobaczyć odcinek. Dragon Ball Daima u nas w Polsce było tam w okolicach popołudniowych, w Japonii to była 23, więc jeśli to będzie tak, że będzie na przykład odcinek w piątek, to ja go sobie obejrzę, wrzucę wam omówienie w sobotę i na przykład w sobotę po południu albo w niedzielę po południu będzie live. Wtedy będziemy mogli się dzielić wspólnymi przemyśleniami. Także raczej nie chcę oglądać, w sensie nie, że z wami, to akurat nie jest tutaj argument, bo z wami chcę oglądać, ale coś takiego pokroju Naruto tego, no nie? Ale tak jak mówię, na Naruto jeszcze przyjdzie czas. Miły vibe. Adacho, mam pytanko. Z góry mówię, że nie jestem hejterem i również jaram się animacją sagi Moro, ale kilkukrotnie wspomniałeś, że saga Moro jest najlepszą sagą w Dragon Ball Super. Moim zdaniem tylko, to jest tylko moja opinia. Pamiętam, jak mówiłeś, że wiele rzeczy cię w tej sadze bardzo denerwowało, jak to, w jaki sposób Goku osiągnął znowu Ultra Instynkt oraz Moro, który stał się ziemią, albo na przykład to, że Merus został wprowadzony na chwilę, po czym nasi bohaterowie przesadnie cierpieli po jego odejściu. Mógłbyś może rozwinąć to, co sprawia, że saga Moro jest tak wyjątkowa dla ciebie? Saga Moro wychodziła lata temu, 8 lat temu, kiedy ja jeszcze, powiedzmy, miałem trochę inne spojrzenie na serię. Na pewno jest w tej serii w tej sadze kilka rzeczy, które mnie mogą denerwować albo które mi się mogą nie podobać. Jakby nie gloryfikuję jej tutaj, ani nie wybielam po czasie. Mimo wszystko chciałbym się skupić na rzeczach, o które zapytałeś, czyli rozwinąć to, co sprawia, że saga Moro jest tak wyjątkowa dla ciebie. Przede wszystkim to, że mamy naprawdę kilka bardzo ciekawych rozwinięć fabularnych albo takich wątków, które się przewijają i są swego rodzaju rozwinięciem postaci, nawiązaniem do starych sytuacji albo w ogóle wprowadzeniem nowych, bardzo ciekawych rozwiązań fabularnych, które wykorzystują albo nowe rzeczy, albo stare rzeczy. I już tutaj podaję przykłady, żeby nie było, że jestem gołosłowny. Pierwszą rzeczą jest to, że Vegeta na swój własny sposób pokutuje za swoje stare grzechy, które popełnił na Namek, więc mamy rozwinięcie postaci Vegety, mamy wykorzystanie Yardrat, czyli planety, która została w sumie w mandze wspomniana w taki sposób, że Goku powiedział, że mają tam różne triki z Ameryki i to w zasadzie tyle. Mamy zagłębienie się w świat aniołów, w ich prawa, w postacie, które są aniołami, a niekoniecznie sprawują pieczę nad całym wszechświatem, więc mamy rzuconą sugestię, oczywiście to też jest kwestia rozwinięcia, którego póki co nie ma, że to nie jest tak, że mamy tylko 12 aniołów i to tyle. Więc pojawienie się Merusa też mogło nam delikatnie zasugerować, że są inni aniołowie, na przykład jeszcze ci, którzy kiedyś sprawowali pieczę nad 6 wymazanymi wszechświatami, bo kiedyś przecież było 18 wszechświatów. Kolejny punkt to wykorzystanie innych postaci, nie tylko wojowników Z, pokroju nawet Ten Shin Hania, Krillana czy Yamszy, czy Chaozu, ale też więźniowie z galaktycznego więzienia. Każdy był inny, każdy miał inne techniki, nie wszyscy byli potrzebni, nie wszyscy byli fajni, ale chociażby wątek OG-73 to było coś, co było też istotne w kontekście następnej sagi, więc to nie były postacie, które się pojawiały, pokonujemy ich i tyle, tylko niosą ze sobą coś więcej. No i to też wiąże się z ciekawymi walkami. Ostatnio wam w filmie wspominałem o walce Gohana i Piccolo chociażby właśnie z wspomnianym OG-73. Co dalej? Ciekawe zwroty akcji, zwłaszcza końcówka całej sagi, kilka ciekawych zwrotów akcji, nieoczywistych, nawiązanie do innych postaci, które też w przyszłości się muszą pojawić. Nieoczywisty, niebanalny antagonista z bardzo dobrym designem i to nie jest po prostu kolejny silny przeciwnik, którego trzeba pokonać, tylko ma jakąś historię, nawiązania do bogów, do postaci, które już znamy, bazuje na magii, a nie na surowej sile. No i rzecz, która obecnie w sytuacji Dragon Balla Super nie jest aż tak oczywista, a jest czymś, co warto tutaj wymienić na plus, czyli nie mamy żadnej nowej transformacji, która by się pojawiła i mamy wzmocnienia, które bazują albo na specyficznych technikach,
albo na swojakiej próbie kontrowania tego, czym jest Moro. A Moro nie jest najsilniejszym we wszechświecie jak Gaz czy Granola, tylko jest magiem. I wiele razy podczas tej sagi mieliśmy sytuację, kiedy on nie dorównywał naszym bohaterom siłą, ale miał dalej w zanadrzu swoją magię. I to sprawiało, że Moro był bardzo ciekawy. Więc tak, ta saga ma błędy, ta saga ma rzeczy, które mi się nie podobają, ale skupiłem się na tych plusach. Być może za jakiś czas powiem wam o minusach. Zresztą podejrzewam, że w wielu przypadkach nasze zdanie się będzie po prostu pokrywać. Marek, ja się dziwię tobie, że jesteś taki pewny, że nie wrzucą SSJ4. Chodzi tutaj o ten Dragon Ball Super Beerus. Twierdzisz, że wszystko, co będzie w remake'u, zostało pokazane w trailerze. Jakbym ja tworzył taki trailer, to motyw SSJ4 schowałbym przed widzami po to, żeby każdy w trakcie oglądania mógł się posrać ze szczęścia. Połączmy fakty. Powiedzieli, że w Beerus będą chcieli dopowiedzieć rzeczy, żeby świat był logiczny i zrozumiały. Toriyama pracował nad Daimą, Toriyama pracował nad nowym Beerusem. Daima była najpierw, Beerus później, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w Beerusie od razu wrzucić historię pasującą do Daimy. Dla nich to będzie żaden problem, żeby przez mały moment pokazać dodatkową formę Goku. Dla obecnej i przyszłej historii to nic nie zmieni, jak dodatkowo wrzucą Daimę do kanonu. Sytuacja win-win. Rozdzielić Kaioshina, tak. Załóżmy się o 10 pączków z pączkami na Wojska Polskiego. Możemy się założyć o prawdę. Okej, nie jestem pewny. Nie mam pewności 100%, bo ja nie pracuję przy tym, nie mam informacji od kogoś wiarygodnego z wewnątrz, więc nie mam 100% pewności, ale naprawdę gdybym miał stawiać pieniądze, to powiedziałbym, że nie zobaczymy Super Saiyanina 4 w Dragon Ball Super Beerus, nawet jeśli mielibyśmy brać pod uwagę to, co napisał chwilę później kolega Republikanin Polska. Uważam, że nie będzie żadnej wzmianki o Daima z jednego powodu. Remake zaczął powstawać w 2021 roku, więc zapewne w momencie, kiedy Daima albo nie istniało, albo było na etapie koncepcyjnym. Nie widzi mi się wstawianie wzmianek o czymś, czego historia jest dopiero budowana. Z jednej strony zgadzam się, jeśli zakładamy, że te informacje są prawdziwe, bo to są nadal nieoficjalne informacje, ale z drugiej strony dodanie jakiejś sceny już do gotowego produktu, nawet w formie wzmianki, jakiejś sceny, w której postać wspomina o czymś, albo Goku mówi, kurde, miałbym jeszcze SSJ4, ale ogon mi się do dupy schował i nie mogę włączyć tej transformacji. To już byłoby coś, tylko z drugiej strony to nie jest tak, że Dragon Ball Daima to jest tylko SSJ4 Goku. To jest też chociażby SSJ3 Vegeta. To jest też Kaioshin i Kibito, którzy są scaleni na początku Battle of Gods. A tutaj nie są scaleni. W mandze Kibito i Shin rozdzielili się za pomocą nameczańskich smoczych kul i my się o tym dowiadujemy w mandze, tak jak mówię, na turnieju Szampy. Kiedy oni są już rozdzieleni i my te informacje poznajemy. W Dragon Ball Daima oni się rozdzielili poprzez wejście do ciała Buu. Więc to już jest jedna z, powiedzmy, nie aż tak ważnych dziur fabularnych z takiego punktu widzenia niedzielnego widza, no bo można powiedzieć, że co mnie ten Kaioshin i Kibito obchodzą, czy są zdzieleni, czy rozdzieleni, czy jacy jeszcze tam mogą się rozmnożyć i będzie ich 4, no ale to jest nadal dziura fabularna. No i wracając do tego SSJ3 Vegety, sam nawet w trakcie emisji Dragon Ball Daima nagrywałem odcinek, w którym próbowałem tłumaczyć to, dlaczego Vegeta mógł mieć SSJ3 podczas walki z Beerusem, ale zdecydował się nie używać tego, bo to forma, która coś tam, bo to taka sytuacja i taka. No ale teraz myślę sobie o tym, jak Dragon Ball Daima się skończyło, że jeśli celem Dragon Ball Super Beerus i w ogóle tej serii remake'ów Dragon Balla jest to, żeby zbliżyć tę historię do mangi, no to właśnie, oni mają zamiar zrobić tę serię, żeby ona była bliższa mandze, a nie bliższa Dragon Ball Daima. A włączanie Dragon Ball Daima automatycznie sprawia, że historia jest oddalana od mangi. Więc to jest taka może metoda eliminacji, która sprawia, że czuję, że to nie miałoby sensu. To mogłoby się pojawić tylko po to, żeby, wiecie, słupki Dragon Ball Daima podskoczyły i ktoś, kto jest wielkim fanem Dragon Ball Daima, ale na przykład jednym takim brakującym punktem było to brakującym puzzlem, że to się nie łączyło z dalszą historią, to będzie mógł sobie klasnąć w dłonie i powiedzieć, patrzcie, nie było tego SSJ4, nie było SSJ3 Vegety, ale wspomnieli o tym, czyli to się wydarzyło i mogę spać spokojnie. Manga. Myślę, że to jest główny punkt, o który chcą oni zahaczyć. Manga Dragon Ball Super, a nie Dragon Ball Daima. Mogę się mylić, ale nadal przy tym pozostaję. Tyle. Jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że wam się podobało. Życzę wam miłego lutego! Miłego lutego wam życzę. Dziękuję za kolejny miesiąc razem. No miesiąc się zaczyna, także mogę wam podziękować za kolejny miesiąc razem. Niedziela jest dzisiaj, także życzę wam miłej, spokojnej i rodzinnej, i pogodnej, i jeszcze jakiej sobie chcecie niedzieli, a póki co zostawcie lajka,
zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Możecie podbić ten film albo cokolwiek, nie wiem, jeśli macie podbicia jeszcze, bo to wiem, że jest limitowane, 3 tygodnia, 3 bodajże podbicia na tydzień, także jeśli macie jakieś, to używajcie, niekoniecznie na mnie, ale używajcie, bo to za darmo jest, to trzeba używać, nie? Dziana!